Siemanko, tutaj Jagoda. Witam Cię w kolejnym odcinku serii ze Stambułu. Dzisiaj pokażę Ci jedną z moich ukochanych dzielnic, która się nazywa Moda i znajduje się ona po części azjatyckiej. Więc idziemy kupić bilet i płyniemy promem do dzielnicy Kadikoy. Ja mam kartę, która wygląda tak i ona jest na nielimitowany okres czasu, więc jeżeli chcecie taką kartę, no to wystarczy zakupić ją z takiego biletomatu, jak Wam przed chwilką pokazałam. Biletomatu, który nie jest oznaczony na kolor niebieski. No i bardzo Wam polecam używać tą kartę, ponieważ ona ma dużo lepsze ceny. Normalnie byście zapłacili 30 lira, a mając tą kartę cena wynosi 15 lira za jeden przejazd. Stawiam już się w kolejce. Te promy odpływają co pół godziny. To był bardzo przyjemny rejs, akurat dzisiaj jest przepiękna pogoda, więc miło było posiedzieć sobie na słoneczku, delikatny wietrzyk. Dopłynęliśmy, pokażę Wam nieco tą okolicę, a później pójdziemy do naszego miejsca docelowego, czyli do jednej z moich ukochanych dzielnic, nazywa się Moda. Uwielbiam tą dzielnicę, tutaj mogłabym naprawdę mieszkać, no ale jako że niemal codziennie muszę być w centrum, ta opcja niestety nie wchodzi w grę. Zobaczcie, jakiego słodziaka spotkałam. Merhaba! Ale sobie słodko leży, łapka na łapkę. A tuż naprzeciwko jest kolejny. Z tamtej strony. Mam takie wrażenie, że tutaj po części azjatyckiej ten czas płynie to jakby wolniej. Ludzie jeszcze więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu, jest tutaj więcej zieleni i takiego spokoju. Jest też tutaj świetna droga, na której fajnie pojeździć sobie taką wynajętą hulajnogą bądź rowerem, a także można tutaj fajnie biegać, ponieważ ta trasa ma kilka kilometrów i ciągnie się wzdłuż wybrzeża. Piesek obok pieska. Tutaj jest piesek, tutaj leży kolejny piesek. Zwróćcie uwagę, że te psy są zaczipowane. Mają chip w uchu, który je identyfikuje. To również znaczy, że pies jest kastrowany oraz ma na bieżąco robione wszelkie badania i szczepienia. Kotki są wszędzie. Tutaj również. A tak właśnie wygląda panorama części azjatyckiej Stambułu. Pójdę się jeszcze przejść kawałek w tamtą stronę, a następnie wejdę w głąb miasteczka. Pokażę Wam, jakie jest przeurocze i kolorowe. W Turcji na każdym kroku widać hołd do Ataturka. Jest tutaj mnóstwo takich posągów, a także często widzę, że ludzie mają tatuaż z podobizną właśnie owego Ataturka. Chyba jedynym minusem tego miejsca jest to,
że dosyć często jednak się słyszy język rosyjski. A to pewnie dlatego, że tu jest po prostu dużo taniej niż w innych okolicach. No i też jest uroczo, więc jeżeli ktoś na przykład uciekł przed wojną, bądź uciekł przed obowiązkową służbą wojskową i wybrał Stambuł jako swoją nową drogę życia, no to myślę, że ta dzielnica jest idealna. Jest daleka od zgiełku ludzi, jest przeurocza i ceny tutaj są bardzo dobre. A ja w międzyczasie będę szukała dla siebie jakiejś fajnej kawiarni, bo mam ochotę na kawkę, a tutaj na tej dzielnicy kawa jest bardzo dobra. Dużo tutaj jest właśnie takich malusieńkich kawiarni, które mają lokalną kawę, inną niż w sieciówkach, która jest bardzo dobra. Więc idę teraz poszukać właśnie takiej kawiarni, z której również muszę się połączyć z internetem, bo mam do załadowania jeszcze jeden filmik dla Was. Turcja jest niesamowita, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju słodkości. Moją uwagę przykuły te torty. O, i właśnie znalazłam Coffee Roastery, więc wejdziemy i zamówimy sobie kawkę. Merhaba! Dostałam już kawkę, ale rozmiar jest tak ogromny, pokażę Wam, że nie mam pojęcia, kiedy ja ją wypiję. Jakbym wiedziała, że ta kawa będzie taka duża, to myślę, żebym jej nie wzięła, bo jestem w takim trochę pośpiechu, ponieważ jestem też dzisiaj umówiona na sushi do takiej restauracji tutaj na dzielnicy Moda. I w ogóle w Stambule nocne życie jest dużo bogatsze niż dzienne, więc jak się wyjdzie wieczorem się przejść, czy na spotkanie, czy na piwo, na cokolwiek, no to zobaczycie ten Stambuł zupełnie innej strony. Czasami aż nie do poznania. W Stambule większość społeczeństwa jest muzułmanami i jak pewnie wiecie, muzułmanie nie powinni pić alkoholu według ich religii. Natomiast jak możecie zobaczyć, jest tutaj mnóstwo osób, które jednak piją piwo, ale według niektórych z nich piwo to nie alkohol. Więc tak sobie to wszystko refundują. O, to Wam bardzo polecam. To się nazywa midye. Przepyszne. No i turecka kawka, która również jest przepyszna. Jak widzieliście mój poprzedni filmik, no to wiecie, że to miasteczko tutaj jest podobne do miasteczka Beşiktaş, które było w poprzednich odcinkach. Bardzo kolorowo, bardzo lokalnie, bardzo fajne restauracyjki, bardzo fajne kawiarnie, więc jest lekkie porównanie. Plusem posiadania takiego mikrofonu jest to, że mogę siebie pokazać z większej odległości, dzięki czemu też więcej widzicie, co jest za mną. Teraz akurat wkroczyłam taką trochę boczną uliczkę, ponieważ muszę dotrzeć do tego miejsca, gdzie jest sushi, a to właśnie jest taką dosyć pokrętną drogą. Ale muszę zobaczyć, ile tutaj jest fajnych restauracyjek i fajnych, malutkich kawiarni. Z zupełnym przypadkiem odkryłam tutaj taką boczną uliczkę z różnymi restauracyjkami. Uliczka ta wygląda trochę jak w Amsterdamie.
Do autobusu zawsze trzeba wejść od przedniej strony i odbić kartę. Jak widzicie, te tylne drzwi są pozamykane. Dzięki temu, że wchodzi się od przodu, kierowca widzi, czy odbiliśmy naszą kartę miejską. Więc wchodzi się do autobusu przodem, a wychodzi się z autobusu tyłem. Sushi, bardzo, bardzo dobre. Zamówiłam sobie taki standardowy secik. Pokażę wam w sumie, jak to tutaj wygląda. Więc kończę jeść i następnie z powrotem wracam do portu Kadikoy, skąd będę płynęła do Beşiktaş, a stamtąd już do siebie, do domu, więc pokażę wam jeszcze, jak wygląda Stambuł po zmierzchu. Tylko zobaczcie, jak tutaj tętni życie o zmroku. Ludzie wychodzą na brzeg, żeby sobie pochillować, popatrzeć na odpływające statki. Nie uwierzycie. Kupiłam ci ten mikrofon, a już się zepsuł. W sensie odpadł taki klipsik, którym się go przyczepia. Więc taki wyczekany, a tak szybko się rozpadł. Jak widzicie, takie promy to bardzo popularny środek transportu. Zwróćcie uwagę, ile to jest ludzi. Pomimo tego, że jest tutaj opcja również poruszania się metrem, stacja metra jest tuż naprzeciwko, no to jednak ludzie wolą korzystać z takiego promu. I wcale im się nie dziwię. Jestem już na promie. Czekamy teraz, aż wszyscy ludzie wejdą. Podróż będzie trwała 20 minut i dojedziemy do portu Beşiktaş. No nie powiecie mi, że Stambuł nie jest przepiękny. Ale pięknie. No i jesteśmy. Ale mi super minął ten rejs. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, jakiś komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju. A filmiki, które mają najwięcej komentarzy, mają też najwięcej wyświetleń, więc tym samym pomożecie mi współtworzyć i rozwijać ten kanał. Dzięki wam bardzo.